Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Fiata Pandy. No dobra, żeby być szczegółowym, to jest Grande Panda, czyli z włoskiego duża panda, ale pozwolicie, że będę ją nazywał po prostu Panda. I tak, wiem, że nadal w ofercie jest zwykła Panda oraz właśnie ta Grande Panda. I różnice pomiędzy tymi autami są naprawdę grande, czyli duże. To znaczy, widać nawiązania, ale to już są auta w innych klasach. Grande Panda ma 4 metry długości bez 1 mm, 1,76 m szerokości oraz 1,58 m wysokości. Rozstaw osi to 2,54 cm. Zwykła Panda jest o 13 cm krótsza, 3 cm niższa oraz 5 cm węższa. Rozstaw osi jest aż o 24 cm mniejszy. Tak jak mówię, nowa Panda jest już o klasę większa. I nowa Panda ma też większą klasę, jeśli chodzi o wygląd. Chociaż może klasa to jest złe określenie, ale zdecydowanie jest bardziej modna. Projektanci Fiata postawili na jeszcze bardziej kanciasty styl, nieco właśnie nawiązujący do pierwszej kanciastej generacji Pandy. Z tym, że teraz jest to taki nowoczesny kant i to uzupełniony mnóstwem smaczków, które częściowo będą koszmarem blacharzy czy lakierników. Jak chociażby wytłoczony napis Fiat tutaj na klapie z tyłu, albo ten napis Panda, który przechodzi przez przednie i tylne drzwi. No tego się raczej nie wyklepie, trzeba będzie wymieniać całe elementy. Są też historyczne emblematy Fiata, poukrywane w różnych miejscach, czy fajny napis Panda na tyle. Niestety, na napis Hybrid już nie starczyło pomysłu albo kasy i jest taka biedna naklejka, która pewnie po paru myciach zejdzie. Duże wrażenie robią też światła w Pandzie, gdzie zarówno z przodu, jak i z tyłu mają fajne, takie pikselowe wzory do świecenia. Z przodu to w ogóle ten wzór wygląda jak ten z Hyundai'a Santa Fe. W ogóle samochód przypomina jakieś pojazdy z gier typu Minecraft, Cyberpunk albo jakby był zbudowany z klocków. Nowa Panda wygląda też jak crossover, bo jest nieco podniesiona i ma prześwit niemal 14 cm, ale niestety nie posiada napędu 4x4 nawet w opcji. Tutaj jest zawsze napęd naprzód, a poprzednie Pandy miały napęd 4x4. No i kolejna sprawa, w podstawie nowa Panda aż tak stylowo nie wygląda. To znaczy, nie ma tych alufelg, tylko są stalówki, chociaż te nawet mi się podobają i pasują do Pandy. Ale jak widzicie, takich pikselowych świateł również nie ma, tak samo jak i nie ma relingów. Wnętrza też są inne, ale o tym będzie za chwilę. Teraz pora na bagażnik. O ile ta zwykła, mniejsza Panda ma bagażnik o pojemności 225 litrów, tak tutaj jest już potężne 412 litrów, czyli naprawdę spory bagażnik jak na tą klasę. Oczywiście minusem jest wysoki próg załadunkowy i nie ma płaskiej podłogi, ale dziura jest spora. I jak widzicie, można ją jeszcze powiększyć, bo można wywalić ten wkład z zestawem naprawczym. Niestety w cenniku nie widzę opcji koła zapasowego czy tam dojazdowego. W bagażniku znalazłem też 2 haczyki na zakupy. Panda nadal jest dość małym autem, więc tylną kanapę możemy położyć z poziomu bagażnika i wtedy po złożeniu dostajemy ogromny uskok i brak płaskiej powierzchni. Dobra, wskakujemy na tył, gdzie od razu zacznę od mojego największego zdziwienia, największego szoku, czyli Panda w podstawie nie ma zagłówków z tyłu. Tak, auto rocznik 2025 nie ma zagłówków z tyłu w Unii Europejskiej. No nie powiem, dla mnie to był szok. Dopiero od drugiego poziomu wyposażenia są zagłówki, tak jak w testowanej wersji. Po zajęciu miejsca z tyłu okazuje się, że bez problemu się mieszczę, a mam 186 cm wzrostu. I to zarówno na nogi, jak i na głowę mam trochę wolnej przestrzeni. To mi się podoba. Jedyne udogodnienia z tyłu to opcjonalne 2 złącza USB typu C oraz opcjonalne gazetowniki i miejsca na telefon w oparciach foteli przed nami. Tak, gazetowników w podstawie też nie ma. Poza tym jest tu sporo twardego plastiku, który ma też wytłoczony napis Fiat na drzwiach, taki miły akcent. Ale tych zagłówków to ja nadal nie rozumiem. Dobra, wskakujemy naprzód. Tu też warto zauważyć, że zarówno kanapa, jak i fotele mają napis Panda, też miły akcent i też jego w podstawie nie ma. W podstawie nie ma też podłokietnika, który jest regulowany na długość, ale nie na wysokość. Na szczęście, regulowana kierownica, jak i fotel to podstawa. Chociaż fotel pasażera z przodu nie ma regulacji wysokości w podstawie, dopiero wyższe wyposażenia to mają. Dobra, to
to pora na deskę rozdzielczą, która jest tak samo modna, jak i wygląd zewnętrzny. Mamy dużo kolorowych wstawek, jest stara panda, wspinająca się po tej zaokrąglonej części od ekranu, są też napisy Fiat na drzwiach, czy jest masa twardego plastiku oraz niestety piano black. W zasadzie ten twardy plastik byłbym w stanie przeboleć, skoro to ma być takie niby budżetowe, tanie auto, ale to piano black na tunelu środkowym i w koło klamek, no to jest dramat. Testowana sztuka miała niecałe 1000 km przebiegu, a już porysowany ten tunel środkowy. Zresztą, zobaczcie resztę materiału. No tak jak mówię, jest twardo i czasem coś tam zaskrzypi, ale przynajmniej dobrze się to będzie wszystko myło. Gdyby nie piano black, to byłoby lepiej. Teraz też warto pokazać Wam podstawową deskę rozdzielczą w pandzie, bo tam nie ma ekranu na środku, tylko jest takie trzymadełko do telefonu, nie ma schowka przed pasażerem zamykanego, tylko jest taki otwarty, taka dziura, lusterka są sterowane manualnie, tak samo jak i klimatyzacja też jest sterowana manualnie, ale przynajmniej klima w podstawie jest. Ale jak widzicie, zegary cyfrowe też zawsze są. I są one super proste i to, co możemy włączyć, to dodatkowe ustawienia do systemu bezpieczeństwa, czy na przykład zmienić, czy chcemy widzieć temperaturę silnika, czy wskaźnik, ile używamy mocy. Można też, na szczęście, odpalić przepływ energii oraz chwilowe i średnie spalanie. To ostatnie jest o tyle ważne, że elektryczna panda nie pokazuje, ile zużywamy energii. Tu na szczęście to jest. Same zegary niestety lekko klatkują. Ekran główny działa minimalnie lepiej, w zasadzie jedynie lekkie przywieszenia łapał podczas używania nawigacji. I tutaj też system jest bardzo prosty i do takiego samochodu to chyba pasuje. Miło też, że mamy oddzielny przycisk do wyłączania ISA, czyli tego piszczenia po przekroczeniu prędkości. A to jest o tyle ważne, że Panda kompletnie sobie nie radzi ze sczytywaniem znaków w Polsce i ciągle łapałem jakieś znaki 60 na obwodnicach albo braki ograniczeń. No to działa bardzo źle. Dobra, to jeszcze schowki i zaglądamy pod maskę. A, i tylko dodam, że ta opcjonalna ładowarka indukcyjna oferuje szybkie ładowanie, za co jest plus. Dobra, a pod maską Pandy póki co możemy mieć dwa warianty. Jeden to elektryczny, 113 koni, a drugi to 1.2 hybryda, 110 koni, czyli tak naprawdę 1.2 PureTech Turbo z systemem miękkiej hybrydy. Tak, ja wiem, że wybór pomiędzy elektrykiem a PureTechem jest dość trudny. Elektryk już był na moim kanale, więc teraz przyszła pora na test wersji spalinowej 1.2. I dodam też tylko, że za około pół roku powinna pojawić się wersja 1.2 Turbo Grande Pandy, ale bez hybrydy i tam też będzie skrzynia manualna w podstawie, bo póki co obie wersje silnikowe, czyli ta hybryda i elektryk, mają tylko automat. Tak więc ja mam 1.2 hybryda, która tak pracuje. Zrzęzi i terkocze, jak przystało na 3-cylindrowy silnik turbo. Niestety w kabinie czuć też te lekkie wibracje i co gorsza, tutaj są bardziej zauważalne właśnie przez hybrydę. Auto bardzo często jeździ silniku elektrycznym i bliżej mu do bycia zwykłą hybrydą niż miękką. Ruszamy na elektryku i po chwili odpala się silnik spalinowy. Niestety ten, nawet jak jest rozgrzany, robi to właśnie dość głośno i z takim lekkim chrobotaniem, jakby coś tam się ruszało albo było popsute. Wsłuchajcie się w nagranie.
No mam nadzieję, że to wychwyciliście, ale na żywo słychać to dużo mocniej. I to jest największa wada tego zestawu silnikowego, czyli kultura pracy. Dodam też, że to jest już podobno poprawiony PureTech, czyli teraz już nie ma paska rozrządu, z którym był największy problem, bo ten pasek był w kąpieli olejowej i się rozwarstwiał i potem powodował problemy m.in. z pompą olejową, czy nawet pompą próżniową układu hamulcowego. Teraz w nowym PureTechu mamy łańcuch rozrządu. Więcej o odświeżonej jednostce mówiłem przy okazji testu Peugeota 3008, do którego link jest w prawym górnym rogu. Zresztą, teraz już nawet producent nie nazywa tego PureTech, tylko jak widzicie jest 1.2 Hybrid albo 1.2 Turbo. Tutaj silnik jest poprawiony i ma hybrydę, a to powinno oznaczać małe spalanie. I tak faktycznie jest. A Pandą w mieście bez problemu wykręcamy wyniki poniżej 5 litrów, a pewnie jak ktoś się postara, to i dobijamy do niskich 4. Czyli tak powinno być w małym miejskim aucie. Na trasie przy 120 miałem już wyniki zbliżające się do 6 litrów, aczkolwiek było mocno wietrznie, plus auto ma dość mały przebieg, więc myślę, że tu może się to spalanie jeszcze lekko zmienić. Bak paliwa ma 44 litry, o 7 litrów więcej niż w mniejszej Pandzie. Pora więc na osiągi, bo o tym jeszcze nie było. Katalogowo auto powinno robić setkę w 10 sekund, aczkolwiek w cenniku nadal jest gwiazdka i informacja, że te dane są w trakcie homologacji. Ja też, tak jak już mówiłem, miałem sztukę z bardzo małym przebiegiem, bo niecałe 1000 km, ale producent pozwolił zrobić pełne testy, z tym, że powiedział, że ten czas może się z większym przebiegiem nieco poprawić. I coś w tym może być, bo mój najlepszy wynik to 11,2 sekundy. Jak widzieliście, auto walczy nieco z trakcją z miejsca. W ogóle taki sprint z miejsca ze świateł jest bardzo przyjemny, tak do tych 40-50 na godzinę i bez problemu można szybko włączyć się do ruchu, czy wystrzelić ze świateł. Jedyny problem to jest ta skrzynia biegów, która ma kosmiczną zwłokę. Czasem to i około 2 sekund. Zobaczcie sami. Poważnie. Bardzo mocno się gubi i redukuje z ogromnym opóźnieniem. To jest słabe przy takiej mocnej jeździe. Przy zwykłej, normalnej jeździe tego nie odczujemy, wtedy nie ma szarpnięć i wszystko działa płynnie, chociaż uważam, że tutaj manual sprawdziłby się dużo lepiej. Lepsze pewnie nie będzie prowadzenie, bo to jest takie typowe fiatowskie. Łatwo pracuje kierownica i cały układ kierowniczy, auto ma dobry promień skrętu, zawieszenie jest komfortowe i czasem lekko hałasuje na poprzecznych nierównościach. Układ kierowniczy też nie jest super precyzyjny, no tak jak mówię, jest taki typowo fiatowski. Ale jazda po mieście takim autem jest bardzo przyjemna. Dokładnie taka jak powinna być, czyli niewymagająca i pozwalająca wszędzie zaparkować, bo samochód jest mały i w miarę zwrotny. W takim razie pora na cennik. Podstawowa, spalinowa Grande Panda 1.2 hybryda 110 koni z automatem kosztuje 79 900 zł, czyli 80 000 zł. Testowana sztuka to drugi poziom wyposażenia, który startuje od 86 000 zł, a po dodaniu 2 pakietów cena wzrosła do 96 000 zł. Chociaż to nadal taniej niż wersja elektryczna, która startuje od 110 000 zł. Z tym, że tam są dopłaty. Ale nowy Fiat Panda będzie tańszy i powinien kosztować poniżej 70 000 zł, bo ma pojawić się odmiana bez hybrydy i z manualem, a to powinno obniżyć cenę o około kolejne 10 000 zł. Zresztą w grupie Stellantisa, czyli właściciela Fiata, są bliźniacze modele, takie jak na przykład Citroen C3 i ten właśnie startuje od niecałych 70 000 zł za taki układ, czyli 1.2 turbo, 100 koni i skrzynia manualna. Tu pewnie będzie cena taka sama albo bardzo zbliżona. A jak to nadal jest za drogo, to w ofercie wciąż jest i przez kilka lat jeszcze będzie zwykła Panda, której cennik startuje od 66 000 zł za manual 1.0 70 koni. Czyli jak pojawi się wersja manualna Grande Pandy, to ceny będą bardzo zbliżone. A co do nowej Pandy, to jest to bardzo stylowe i miejskie auto, które zaskakuje przestronnością i wyglądem. W podstawie niestety ma braki wyposażenia, a silnik 1.2 może jest poprawiony, no ale jednak niesmak pozostał. Chociaż taka wersja z manualem i bez hybrydy może być ciekawą propozycją, o ile zostanie dobrze wyceniona. Włosi zawsze potrafili robić dobre, małe miejskie auta, które niemal zawsze stawały się hitem. Ciekaw jestem, czy Grande Panda jest też skazana na sukces. Jak to się mówi, czas pokaże. Cześć!